bardzo ważnym elementem marca dla mnie było to, że jeden z moich dobrych przyjaciół, który był z żydowskiej rodziny, zaczął się pakować, tak, ale to już rok po, bo to trwało niekiedy, te wyjazdy. Jaś Ringler, który w końcu pojechał do Szwecji, gdzie mieszka do dzisiaj. I bardzo to przeżywałem, bo wtedy cała ta fala antysemityzmu potwornie mnie bolała. Nie miałem w ogóle cienia wątpliwości, że to jest zło, że to jest po prostu złe, że to jest wielka krzywda dla tych ludzi i w jakimś sensie dla Polski, że Polska pokazuje takie oblicze okropne, antysemickie. I dzięki temu Jasiowi jakby to śledziłem, wiedziałem na przykład takie różne też szczegóły. Wiem, że on, nie wiem czy mi to powiedział później, czy wtedy, że poszedł do krawca, żeby sobie uszyć kilka ubrań, bo na wyjazd, że tam na zachodzie wszystko będzie dużo droższe, to tu trzeba się jakoś przygotować. I pamiętam, że opowiadał mi do jakiego krawca w Gliwicach jeszcze, bo to był kolega z Gliwic i z Krakowa, bo on też studiował w Krakowie. Także śledziłem szczególnie jego, dużo później poznałem innych ludzi, którzy wyjechali, ale tu jakby na bieżąco to byłem świadkiem wyjazdu, jego wahania jednak, jego niezdecydowania i w końcu cała jego rodzina wyjechała i on też postanowił wyjechać. Także jakby doznałem obu tych składników marca, to znaczy z jednej strony pałowania, chociaż jak mówię, sam nie poczułem pałki, ale to widziałem i to było blisko. Takie kompletne lekceważenie naszej godności, naszych postulatów. A z drugiej strony ten składnik antysemicki, to rozbudzenie antysemityzmu w Polsce.